Witam serdecznie, Ryszard Borowicki i Królewska Wiedza i oczywiście kosmogram. Nie dzisiejszy, a wczorajszy, bo dzisiaj 12 styczeń 2024 rok, a to kosmogram dokładnie z 11 stycznia 2024, godzina 16. Problem w tym, że na ascendencie mamy, widzimy tutaj koniunkcję planet, czy nazwijmy to nów. I początek. Nie mogłem wczoraj referować ze względu na prostą rzecz, bo teraz dlaczego? Dlatego, że wczoraj był nów. I o nowiu to nów nie daje tego, co daje tutaj ten kosmogram i proszę zwrócić uwagę na Neptuna. Neptun jest historią też dosyć interesującą i mamy bardzo interesujący czas. Sporo dziwnych rzeczy się dzieje i właściwie takich rzeczy, które nawet byśmy w czarnym śnie nie wymyślili. Chociażby tutaj ułaskawienie tych dwóch panów, to też tyczy się tego dnia i wiele jeszcze rzeczy, które właśnie są spod znaku tutaj Neptuna w rybach. Czy to zachowanie, które jest adekwatne do tego działania? Teraz jeżeli byśmy chcieli brać pod uwagę taką typową astrologię, powinniśmy obrócić ten cały kosmogram, proszę, w ten sposób, dlatego że tu w tym momencie na ascendencie mamy Słońce i Księżyc. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z planetami na górze, a co się dzieje z planetami, która planeta zostaje tutaj najwyżej. Czyli najwyżej zostaje wyłącznie tylko Wenus, Merkury i Mars. I teraz tak, jeżeli patrzymy na Słońce idąc w tą stronę do góry, co jest nieprawidłowe, ale to jest pierwsza planeta, która jest w 12 sektorze dla Słońca, no efekt założeniu w pewnym sensie siłowy. W pewnym sensie siłowy i tutaj mamy Merkurego, który jest dla Marsa, czyli reklama i potem o co chodzi, no macie dokładnie teraz tutaj macie Strzelca, czyli kobiety, ale jednocześnie też można by było nazwać to takim ruchem troszeczkę innym. Teraz popatrzmy sobie na aspekty, jak wyglądają aspekty, bo aspekty są wyjątkowo ciekawe. I zwrócimy uwagę, że pierwszym aspektem, który jest, to jest koniunkcja Słońca z Księżycem. No to wiemy, o co chodzi. Dwustopniowa, czyli już się rozchodzi i przechodzi w pełnię, ale mamy ten czas bardzo ciekawy i trygony z Uranem. Proszę zwrócić uwagę, o tu mamy Urana, tutaj w tej linii mamy tutaj Urana, tutaj mamy te trygony, dokładnie. I teraz co daje nam trygon z Uranem? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jesteśmy blisko epoki wodnika, z którego chcą skorzystać także inni. Ale popatrzmy sobie na zupełnie inne. W stałych znakach mamy właśnie tutaj Jowisza i Urana. Jowisz z Uranem mają taką troszeczkę jakby niezupełnie konflikt, dlatego że epoka Urana była dosyć dawno. Pamiętacie, kiedy Uran z mitologii, kiedy Uran rządził, jeszcze wówczas Jowisza nie było. I dla Jowisza Uran jest dziadkiem. I trzeba brać bardzo to pod uwagę, dlatego że dwa pokolenia, które się wspierają, tak, co drugie pokolenie się wspiera, czyli my jesteśmy oparci o historię naszych dziadków i to jest dla nas najważniejsze i to jest dla nas jakby
Tutaj nie rodzice nas wychowują, a dziadkowie. I genetycznie też tak jest, że czerpiemy więcej genów, więcej tej psychiki, więcej traumy przenosimy właśnie niby z rodziców, ale jednak to dziadkowie. Dlatego też dopiero te nasze wnuki będą, nasze dzieci na przykład, nasze dzieci tych roczników, które urodziły się już po wojnie, to te dzieci będą miały traumę wojenną, a nie my. My mamy tą z pierwszej wojny, czyli my mamy swoich dziadków. Oczywiście, że nasi dziadkowie też przeżyli II wojnę, ale pamiętajmy, że się rodzimy i genetycznie jakby przenosimy zupełnie inne traumy i to jest jedna z najważniejszych. I ta trauma się odezwała teraz właśnie tutaj przez zachowanie no zupełnie nielojalne i też dlatego mamy ten kosmogram, który mówi o pewnej historii, ta historia jest troszeczkę nie do wiary, wywoływana na siłę, zrobiona w ten sposób, że mnie osobiście to zupełnie nie odpowiada, bo teraz jeżeli patrzymy na dole i teraz byśmy wzięli, bo jeżeli obracamy ten kosmogram i robimy tutaj ascendent, musimy wszystko podzielić na równe części. Czyli na równych częściach znajdują się wezwy księżycowe, więc wraca to, co było karmiczne kiedyś. Więc te osoby, które właśnie w tej chwili chcą się popisywać, one są karmicznie uzależnione od tamtych historii. A te historie musicie sobie już wykoncypować, skąd one się wzięły, jak się wzięły, przepoczytać troszeczkę w Wikipedii, dlaczego są takie, skąd one biorą takie rzeczy. No faktem, że te osoby, które zostały, przypuśćmy w założeniu tutaj w tej formie w 12 sektorze, czyli zatrzymania, one też nie są zbyt łagodne, ale tutaj to, co powiedział do mnie kolega, że no słuchaj, ale jednak Pegasus ma swoje znaczenie. No ale druga sprawa, no jak walczyć tutaj z kimś, jeżeli jest narzędzie? Tak, jeżeli jest narzędzie, trzeba korzystać z narzędzia, że to narzędzie jest bardzo niebezpieczne. To druga sprawa, ale możliwe, że dzięki temu narzędziu, czy narzędziowi, tak, bo to można różnie tłumaczyć i różnie wypowiadać. Przepraszam, jeżeli popełniłem błąd, ale wykorzystać. Wykorzystujemy zawsze, pamiętać trzeba, że najkrótszy sposób, bo taka jest rzeczywistość, że najprościej jest wykorzystać w takim, a nie innym układzie. Teraz następnie mamy sekstyle Neptunów, ale także proszę zwrócić uwagę, jak zakłamana jest sytuacja tutaj Merkurego co do Neptunu. Więc proszę tutaj przyglądać się na Neptuna. Ja tutaj mam utrudnione to troszeczkę tutaj, ale jak mamy Neptuna, mamy tutaj dwa sekstyle i Merkury jest na górze, czyli kwadratura Merkurego co do Neptuna. No to nie jest zbyt ciekawa sytuacja, dlatego że ta kwadratura powoduje jakby konflikt medialny. Neptun zamydla, też nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Tutaj mamy tą sytuację, kiedy pan prezydent ułaskawia te dwie osoby, czy prawidłowo, czy też nie, ale to jest sprawa prezydenta. Prezydent to jest kuluary w założeniu szklanego pomieszczenia, gdzie rozmawiamy o wielu rzeczach, a żeby nie wyszło to na zewnątrz i też tak powinno być, więc nie ma sensu walki, to jest precedens na skalę światową, że tak się stało. Zresztą zwróćcie uwagę, że pochód też zmienił w ostatnim momencie kierunek marszu i ten marsz poszedł zupełnie jeszcze w inną stronę, co jest bardzo charakterystyczne, że wszystko się zmienia
i jest właściwie na tropie takiej dziwnej historii. Ta dziwna historia, nie chcę dalej omawiać tego kosmogramu, bo życie pokazuje, a to nie ma sensu już opowiadać o kosmogramie, który był, a tylko zaznaczam te punkty, jak to wygląda, jaka jest rzeczywistość i jak to pójdzie. Ja już się wypowiadałem na ten temat wcześniej, że takie rzeczy będą zachodzić i będzie coraz ciekawiej, ponieważ ten Pluton, który jest w zanadrzu i on czyści tutaj ten cały układ i to jest najważniejsze, że ten Pluton będzie tylko teraz tak. Jeżeli pozwolimy na to, że ktoś przejmie władzę nad nami wszystkimi, no to wtedy musimy poddać się przyrodzie, a przyroda już zrobi swoje. Jeżeli teraz my pójdziemy w tym kierunku i będziemy klakierować przyrodzie, czy pomagać przyrodzie, czy być z przyrodą, z tym całym kosmosem, w tej samej energii i będziemy po prostu ułatwiać sobie, to naturalnie stanie się ta epoka wodnika bliższa nam. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy Pluton znajdzie się w wodniku, to jest jakby przednówek tego wszystkiego, co będzie przez te 2,5 tysiąca lat. Pamiętajmy o tym, że ten Pluton nie wchodzi na długo. On jeszcze będzie retrogradował, także jeszcze mamy sporo do zrobienia. Ale ten okres, jeżeli zwyciężymy, to ten przed retrogradacją Plutona, on będzie tym okresem, który będzie niósł jakby, no powiedzmy, że tą sytuację identyczną, jaka była na Arce Noego i kiedy pojawił się ten gołąbek, tak? No i jego potem namalował tutaj, nie jestem pewien, czy nie w Łodzi, Picasso w bloku na ścianie, no i także ten gołąbek, który czasami robi jakiegoś psikusa w jakiejś świątyni, czy tam gdzieś i pokazuje, i jest także tym właśnie reprezentantem właśnie tej epoki, ten duch, tą duchowość, do której tak dążymy i która jest w gruncie rzeczy w tych pierwotnych wszystkich, jak my to nazywamy, plemionach, tam gdzie uprawia się duchowość jako normalność. My odeszliśmy od tej duchowości, przeszliśmy w racjonalizm, który ten racjonalizm jest zupełnie nam zbędny, ponieważ czasami trzeba brać rzeczy na wiarę i w gruncie rzeczy, jeżeli dobrze, dzisiaj już się tego uczy i to przede wszystkim w jakimś coachingu, czy jeszcze w jakichś innych, że to, co pragniemy, do tego dochodzimy. Jeżeli tylko pragnienie jest spełnione i realne. Czy realne są marzenia, realne czasami sny nocne, możemy urzeczywistniać i wiele rzeczy, tylko w zależności jaką drogę sobie wybierzemy, taką drogę mamy. I teraz ten nów i te wszystkie wydarzenia przed nowiem, one były niszczone, one były niszczące i one są zniszczone, one już przechodzą w niepamięć. I to, co powtórzył tutaj prezydent, że odnowił te działania, te wszystkie działania, które odnowiliśmy my też w tym pochodzie, bo trzeba brać pod uwagę, że to nie jest pochód jednej osoby, bo gwizdnęła i wszyscy pobiegli. Nie, to jest pochód o tak zwane swobody, o tak zwaną wolność, tą wolność chcemy ją zachować. To prawda, że poprzedni rząd ma swoje błędy, ma swoje działania, ale w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na to, to jest wina przede wszystkim tych, którzy siedzą w tych kuluarach poselskich i tam debatują, a nie podejmują jakichś realnych działań i to jest ich wina, a to, co się dzisiaj dzieje, to jest właściwie przede wszystkim nieumiejętność nieznania, nie rozpatrzenia swojej wiedzy, tylko zabawa po prostu na podwórku. Ja zresztą zrobię film
walki właśnie tej, ale nie dzisiaj, nie jutro, tylko za jakiś czas, bo dlatego, że tak jutro troszeczkę jestem ograniczony czasem, a dzisiaj właśnie chciałem tylko wytłumaczyć Państwu i pokazać, że to jest wielkie wydarzenie, to jest naprawdę ogromne wydarzenie tutaj. I to wydarzenie będzie miało konsekwencje, liczmy, że nie tyle światowe, co bardziej te, że świadomość u ludzi, którzy są już tej starszej daty, przypomina ten stan, który był bardzo niebezpieczny, który był bardzo groźny. I wtedy właśnie powstały takie osoby, które nazywamy dzisiaj świętymi, czyli tutaj śmierć księdza Popiełuszki, na którym akurat byłem wtedy na tym pogrzebie, zupełnie przez przypadek, ale znalazłem się i dziękuję bardzo przestrzeni. Wtedy jeszcze nie zajmowałem się królewską wiedzą, ale dzięki temu świętemu pozostałem, kiedy opowiadałem to tutaj, że akurat byłem w okolicy i podeszłem do grobu i pytałem się, czy mam zostać tej astrologii, i dostałem ten znak. Ja o tym mówiłem, że tak jest. I tam ci ludzie walczyli. Dzisiaj wracamy do tego samego. To jest najgorsze, że wracamy nie, mimo to, że trzeba brać pod uwagę, że historia kołem się toczy i ktoś sprzeniewierza jakby prawa. Te prawa nie możemy tak ograniczać się i tak budować, bo jeżeli będziemy tak budować prawa i tak budować przestrzeń, to ta przestrzeń nie będzie należeć konkretnie do nas, tylko będzie należeć do tej niechcianej, a właściwie tej katastroficznej sceny naszego życia. Trzeba pamiętać o podstawowej rzeczy, że jesteśmy potomkami tego, który zabił swojego brata, i w gruncie rzeczy Bóg musiał powstrzymać właśnie ojca, by nie zabił swojego syna i darował go jemu w formie jakiegoś tam. A dzisiaj wracamy do tych najbardziej pierwotnych zachowań, które są bardzo niebezpieczne. I teraz, jeżeli patrzymy na demokrację jako początek demokracji, to przypomnijcie sobie, że też był też ten kubek, tak, który musiał się sam unicestwić, bo demokracja jest taka. Demokracja nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale czy znamy lepsze? Możemy znać lepsze, tylko boimy się, że znowuż przyjdzie do jakiejś anarchii, a ta anarchia jest zupełnie czymś innym. I ta anarchia jest bardzo mocno wykorzystywana w każdym momencie. Zresztą, co tu ukrywać? A zobaczcie, co się dzieje u naszych sąsiadów za Odrą, jak wspaniale się zorganizowali, jak wspaniale walczą i nie walczą z tym, co jest, tylko z tym, co ich niszczy. I w gruncie rzeczy czy powinniśmy z nich brać przykład? Nie, absolutnie nie, ale przynajmniej pokazywać im całą energię, dlatego żeby im wspomóc w tym, i nasi tutaj przedstawiciele tych samych grup powinni dołączyć się do tego tutaj szanowania przede wszystkim praw, jakie sobie zbudowaliśmy przez właśnie tysiąclecia, do prawa stanowienia, a nie zniewolenia, bo nie jesteśmy, odejście od tego prawa morskiego, nazwijmy to tak najprościej, a przejście do tej Konstytucji 3 maja, którą tak mocno wywalczyliśmy, i dzisiaj mówimy, że król nic nie znaczył, jednak zrobił to, zostawił nam Stanisław August Poniatowski, to w spadku zrzekł się tego, że na rzecz wolnego człowieka
I to jest jego największa zasługa, że on jednak w tym brał udział. Mimo to, że była bardzo trudna sytuacja i dzisiaj jest prawie identyczna, jeżeli patrzymy na to i jeszcze jedna rzecz, że nasza konstytucja jest jedną z najważniejszych konstytucji i nasze prawo jest, a zamach na to prawo zarówno jak i jedna tak i druga strona stosowała, więc tutaj by trzeba wybrać trzecią i miejmy nadzieję, że tam gdzieś się dwóch bije, tam trzeci korzysta i skorzystamy właśnie ci, którzy po prostu wiedzą jak. Zresztą nie będę tutaj dalej opowiadał, bo sami wiecie, o co chodzi. I nie dajmy się, po prostu dlatego, że lada moment, no co tu ukrywać, ale podejrzewam, że będą jednak. Jestem przekonany prawie w 70%, że do tych nowych wyborów dojdzie. Czy jesteśmy przygotowani? Jeżeli nie, to wybory i tak, mimo że ich nie będzie, będziemy musieli wymusić przynajmniej to, co społeczeństwo chce, czyli przynajmniej jakieś sondaże normalne, a nie sondaże, które i oparciu o to, co chcemy. Zresztą dużo sposobów jest na to, żeby naród mógł się wypowiedzieć w każdym kierunku i w każdym, a nie stosować restrykcje, czy jakieś inne działania, czy chociażby takie działania, jakie w tej chwili są w modzie w tym naszym społeczeństwie. To jest bardzo, no i tutaj trzeba przyznać to, co było zakulisowo, to, co się stało z niektórymi osobami, które walczą i to walczą o nas. To jest najsmutniejsze, że akurat ta pani, która tutaj robiła tą walkę gruntową, która w tym parku tutaj źródliska w Łodzi zbierała podpisy. No i właśnie to jest to, że pomyślcie o tym. I bądźcie tutaj, że tutaj się dzieje jedna scena, druga scena robi to i kto to robi. I jeżeli nie skończymy, to pozbawimy się tego, co jest najpiękniejsze. A ten gołąbek, jeszcze jedna rzecz, którą muszą sobie uzmysłowić ci, którzy tak jest, że ja o karmie kiedyś będę rozmawiał, ale nie chcę sam rozmawiać, chcę rozmawiać w jakimś grupie ludzi, którzy nie tyle wiedzą o karmie, bo to nieistotne, czy znają karmę, czy nie znają karmy, ale karma zawsze wraca i pamiętajmy o tym, że później osoby się nie orientują o tym, że to przechodzi na następne pokolenia. To, co powiedziałem teraz przed chwilą, że jesteśmy tacy, jacy nasi dziadkowie i te traumy niesiemy nie z łożyska matki, tylko niesiemy z genetyki naszych przodków i te traumy to nie jest tak, że one się nie odbijają, one się odbijają w bardzo, bardzo niesubtelny sposób. Zresztą jeżeli przejrzycie sobie życiorysy i popatrzycie, jak to wygląda tych osób, które próbowały, to zobaczcie, jak po prostu eliminuje się tą świadomość. Ta świadomość się sama eliminuje, bo przyroda jest taka. Przyroda jest taka i czasami ktoś powie, ale proszę pana, to wcale nie przyroda, tylko jacyś tam, no nie zupełnie. Nie zawsze, tylko też czasami tych ludzi, którzy tak postępują, to ich następcy po prostu znikają gdzieś i odchodzą. Albo w ogóle nie mają. Także nie zawsze warto poddać się służalczemu podejściu do życia. Czasami warto po prostu odstąpić od pewnych
założeniu rozkazów, a pójść drogą honoru, ojczyzny i Boga. No cóż, z Bogiem. Do zobaczenia w następnych. Nie wiem, czy jutro powstanie, ale możliwe, że tak. Do zobaczenia, z Bogiem.